Rowery są w pełni wyposażone, mają błotniki, światła. Wszystko jest zmontowane ładnie. Witajcie na naszym kanale. Ten vlog będzie troszkę inny niż zwykle, nie będzie o podróżach, a będzie o naszym nabytku. Kupiliśmy sobie rowery elektryczne do kampera. Nasze rowery to EcoBike Rhino Cruise. To są rowery składane i jak jesteśmy zaskoczeni, przyjechały chyba gotowe do jazdy i zmontowane. Witajcie, tym razem kupiliśmy dwa rowery elektryczne i pokażemy Wam, jak je rozpakować i co w nich w pudełkach się składa. Jeden tak naprawdę już rozpakowaliśmy, ale ponieważ przy nagrywaniu było włączone światło jarzeniowe, no to film tak migał, że się nie da obejrzeć, więc powtórzymy proces i rozpakujemy. Rowery są firmy EcoBike, składaki z silnikiem centralnym. Zobaczmy, co w pudełkach jest. Rozbijamy folię i zobaczymy, co my tam mamy. Wygląda na to, że rowery są praktycznie gotowe do jazdy. To na pewno ułatwi nam pracę. Otworzymy pudełko. Co my tu mamy w tym pudełku? A mamy inne pudełko. Jest drugie pudełko, potem zobaczymy, co w nim jest. Jest następne pudełko. W nim jest akumulator. No i koniec końców jest sam rower. Zawinięty w folię bąbelkową. Takim solidnym. No ale się nie dziwię, długa droga po nim. O. Rower jest koloru białego. Teraz spróbujemy go wydostać z tego pudełka. Na tą folię weźmiemy. O. Odłożę ten nóż, żeby się nie pokaleczyć. Tak, tam mamy rower. Łapiemy go za ramek. Troszkę waży, ale nie tak, żeby się nie dało go podnieść. Cały waży według instrukcji 25 kg, z czego pewnie 3 kg akumulator, więc 22 kg nie będzie ciężki. O. I mamy nasz rower, odłożymy pudełko, żeby nam nie przeszkadzało. Rower jest koloru białego, czyli dla kamerzysty. Ciekawe, czy kamerzysta się cieszy z roweru. Bardzo. Bardzo cieszę się. O, szydełko. Będzie potem wszystko wyregulować. Jest to zawijane w folię bąbelkową i zabezpieczone trytytkami. I tu jeszcze podniesiemy kierownicę, nam nie przeszkadzało i tu zabezpieczymy. No i rower jest wypakowany. Jak widać, kierownica jednym ruchem stępy się rozkłada. Przy kierownicy są przypięte kluczyki. Stępy, a kluczyki są ważne, bo bez nich roweru się nie da uruchomić.
O, odłożymy je na razie. I tak wygląda rower. Czy kierowca kamerzysta chce się przymierzyć do roweru? No jeszcze nie ma Jeszcze silnika chyba. Silnik to jest, nie ma pedałów i nie ma akumulatora. No To wyjmiemy właśnie. z pudełka akumulator, zobaczymy. Normalnie nasz kanał jest o podróżach, ale podróży nie da się zrobić bez roweru, szczególnie jak się jeździ kamperem i stoi się gdzieś dalej od miejsc, które chce się zobaczyć. Więc e-rowery jak najbardziej nam się przydadzą. Jest akumulator, jest częściowo naładowany pewnie, aktywujemy go. O, na jedną kreseczkę jest naładowany i chyba możemy go od razu wstawić do ramy na miejsce. Nie można, bo trzeba kluczykiem otworzyć. Otwieramy, wkładamy, zamykamy i jest włożony. Teraz zobaczymy, co mamy w drugim pudełku za niespodzianki. Tradycyjnie instrukcja obsługi do roweru i do wyświetlacza. Także mamy instrukcję obsługi wyświetlacza i używania sterowania silnikiem oraz instrukcję obsługi roweru. I uwaga, w instrukcji roweru też jest gwarancja na ten rower. Także trzeba ją zachować z pieczątką sklepu i terminem ważności. Oraz informacją, że po 150-200 km trzeba rower przekazać na obligatoryjny przegląd jako nowy rower, żeby zachować gwarancję. Także taka dodatkowa informacja. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś dowiedzieć się więcej, to zapraszam do komentowania. Dwa pedały, to trzeba przykręcić samemu. Jakiś pasek, szkiełko odblaskowe. Śrubeczki i drobiażdżki. Tu nie wiadomo co. A co w tym pudełku mamy? A w tym pudełku mamy ładowarkę. Bo niestety elektryczny rower trzeba ładować. I zasada jest taka, że ładowarkę podłącza się do roweru, do akumulatora rowerowego przed podłączeniem do gniazdka, czyli bez napięcia. Na razie nie będziemy podłączali. Też pokażę Wam, gdzie się podłącza tą ładowarkę. Ładowarkę się podłącza tutaj do gniazdka z boku roweru. Jest takie gniazdko. Jest niesymetryczne, także bez problemu to się podłącza. Wtedy można podłączyć też do prądu, żeby się rower ładował, ale na przykład podłączymy pedały. Bo jednak to jest e-rower i bez pedałowania nie da się jeździć. Wezmę kluczyk i przykręcimy pedały. Trzeba pamiętać, że pedały się różnią. Lewy i prawy i nie można ich pomylić miejscami, bo się będą odkręcały w trakcie jazdy. Więc patrzymy. Ten jest R, czyli prawy. Idzie na tą stronę. O. No, pedał kręci się wokół własnej osi, więc dobrze wziąć kluczykiem. O, jest przykręcony prawy. Zobaczcie, pedały są składane, także na czas transportu, jak do kampera wkładacie do garażu,
Czy tak, nawet jak samochodem jeździecie, zawsze można złożyć i troszkę mniej miejsca zajmują. No i przykręcimy lewy pedał. Kluczykiem lepiej to ciągnąć. Gotowe, mamy przykręcony, ten też się składa. Bardzo prosty sposób, to jest taki dźwigienka na środku, przyciskamy ją, wtedy pedał uzyskuje ruchomość. O. Czyli praktycznie można powiedzieć, że rower mamy już złożony. Zajęło nam to, nie wiem ile niepotrzebny zegarek, ale mniej więcej jak 5 minut. Do roweru mamy też dołączone światełko odblaskowe, które jest wymagane przez przepisy, ale muszę powiedzieć, że w poprzednim próbowałem je zamontować i się montuje z tyłu pod lampą, ale tam jest tak zrobiona konstrukcja nakrętek, że nie ma do niej dostępu i po prostu potem śrubki się kręcą, więc na razie nie będę montował, natomiast jak wy kupicie i zechcecie, to poproście pana w sklepie, niech zamontuje. W końcu to jest też być może jego rola, żeby pomóc troszeczkę. A teraz zobaczymy i spróbujemy uruchomić ten nasz rower. Mamy tutaj sterownik, przyciskamy włącznik, ale żeby włącznik zadziałał, musimy naprzód otworzyć kluczykiem i aktywować baterię. Wtedy to jest takie zabezpieczenie, żeby nam roweru ktoś nie miał ochoty ukraść, więc musimy przycisnąć, włączyć. Zamykamy. I teraz ta funkcja powinna być aktywna. Wstrzymujemy na 3 sekundy i włącza nam się. Wprowadzamy hasło. Fabrycznie jest naładowany na 35% i mamy funkcję biegów w rowerze. Mamy funkcję walk, czyli możemy sobie, jak chodzimy, będzie nam rower sam jechał praktycznie, nie musimy się męczyć. Mamy funkcję 0, czyli bez wspomagania, ekonomiczne i kolejne biegi. Oczywiście im większy bieg, tym dystans maleje. Jak włączymy ten najmocniejszy, pokazuje w tej chwili zasięg 25 km przy 35% akumulatora. Jeżeli zmniejszymy, no to pokazuje zasięg 39 km, czyli sporo większy. Czyli im większe wspomaganie, tym więcej akumulatora zużywa. I teraz tak, w rowerze składa się kierownicę do transportu. Można ją też tutaj na mostku wyregulować w zależności od tego, jak komu jest bardziej wygodnie. Również krzesełko się wyciąga i można sobie siedzieć wyżej, niżej na tym siodełku, w zależności od wzrostu. Rowery mają możliwość regulacji kierownicy w pionie na wysokość. Można wyjąć więcej lub mniej. I podobnie siodełko można wysunąć do góry, obniżyć, ale też można na śrubach przesunąć do przodu lub do tyłu, w zależności od wzrostu kolarza, który z niego będzie korzystał. Także da się dopasować praktycznie chyba do każdego wzrostu. Także jest to, można powiedzieć, rower uniwersalny. Rower też jest składany, aczkolwiek w naszym się zwalnia blokadę, przekłada dźwignię i rower można złożyć bez problemu na pół. My raczej będziemy go wozić w stanie rozłożonym. Rower tak, ma światło, o, nawet jak włączymy się, automatycznie zapala z tyłu i z przodu. Jest jasno, więc nie bardzo jest jak świeci, ale przypuszczam, że No ale widać. widać, daje radę. Można te światła też wyłączyć. O, wtedy wyświetlacz mocniej się świeci. Wyświetlacz pokazuje prędkość, dystans, zasięg i wskaźnik naładowania akumulatora, ale można w ustawieniach zmienić, że będzie się wyświetlało więcej funkcji różnych, zużycie kalorii, jakieś tam takie kolarskie informacje. Jeszcze tego nie rozgryźliśmy. Rower ma hamulce tarczowe
i na całe szczęście hydrauliczne, więc dobrej jakości, raczej będzie bezpiecznie hamować. Ponadto opony Schwalbe, koła 20-calowe, chyba trzeba będzie dopompować, patrzę troszeczkę. No i zobaczymy, czy nasz kamerzysta, czyli dedykowany użytkownik tego roweru się na nim zmieści, czy nie jest za duży, przy wzroście 1,60 m. No zobaczymy, proszę, poprosimy kamerzystę teraz. Jak nasz kamerzysta? Czy fotelik, krzesełko trzeba wyregulować, siodełko? O, super. Ale pasuje pozycja dobra chyba, prawda? Nie ma jakiegoś problemu. Jest fajnie. No i teraz niestety jest załamanie pogody tu u nas i śnieg troszeczkę spadł. Sprawdzić. Ale jak się ociepli, to weźmiemy rower, wyjedziemy, zobaczymy jak to jeździ w terenie. Ale wygląda, że chyba będzie z niego pożytek. Silnik Bafanga 70 Nm, 250 W, więc zgodnie z tego, co znający się mówią, to nawet pod wzgórze 20% stromizny powinien dać radę nas wciągnąć bez większego problemu. Bateria też 500 Wh, czyli na zasięg około 100 km teoretyczny, w praktyce może być więcej lub mniej w zależności od tego, jak mocno będziemy pedałować i wspomagać się, To hamulce. ale myślę, że powinno na długo wystarczyć. Przerzutka też jest z tyłu Shimano Nexus, wewnętrzna, 7-biegowa. Można w niej zmieniać przełożenia na postoju i przełożenia zmienia się tutaj dźwignią. Przy kierownicy jest pierścień i możemy sobie w zależności od szybkości jazdy i obciążenia zmienić te biegi. Także bardzo prosta konstrukcja. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze się sprawowała i w naszych podróżach będziemy mogli używać. Oprócz tego mamy jeszcze drugi rower. Dokładnie taki sam, tylko że w kolorze czarnym, niby bardziej męskim. No, zobaczymy. Będziemy je dwa wozili w kamperze. Dwa takie rowery to jest dodatkowe 50 kg do bagażu, no ale co zrobić? No, jeżeli chce się jeździć, a jeździmy często w góry, no to w górach mam nadzieję, że jak będziemy gdzieś z kempingu czy jakieś inne miejsce jechali, damy radę się wciągnąć bez większego problemu i nawet dłuższe wycieczki nie będą problemem. Także mamy teraz dwa nasze rowery. Podłączymy je do ładowania, żeby naładować się na około 70% na okres zimowy, bo pewnie do wiosny za bardzo nie będziemy z nich korzystać. No i później jak będziemy gdzieś jeździć na wycieczki w naszych podróżach, na pewno podzielimy się wrażeniami, a nasze możliwości eksploracyjne się na pewno mocno zwiększą. Także miejmy nadzieję, że będziemy zadowoleni z zakupu. Tym bardziej, że to polska firma. No i dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zapraszamy na inne filmy na naszym kanale. I prosimy o pozostawienie jakichś komentarzy, jeżeli ktoś używa tego typu rowerów, ma jakieś doświadczenia, chciałby coś przekazać i podzielić się z nami, to będziemy bardzo wdzięczni. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia, cześć.